się nie dzieje. To się po prostu nie dzieje. Dzień dobry. Jest 8:23 w tej chwili. Dziś się nie spieszę, bo o 9:00 mam zebranie na Teamsie. Zebranie muzyków w pracy. I wczoraj zdecydowałem, że zmienię całkowicie plan trasy. Miałem jechać dzisiaj w kierunku Stavanger, ale moi znajomi, do których miałem jechać, są w kamperze w Parku Narodowym Jostedalsbreen, więc jadę dzisiaj tam odwiedzić ich na kempingu, na którym są z dziećmi. Jeśli się uda, to zrobię sobie tam jeden dzień wolnego i potem pojadę w kierunku Arendal, ale zupełnie inną drogą, tak przez środek Norwegii w kierunku Oslo, potem z takim zawinięciem do Arendal. Pogoda jest taka sobie. Dzisiaj ma trochę padać, może jakaś burza gdzieś ma być. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Wczoraj też zapowiadane były straszne ulewy, a było dużo takich mniejszych przelotnych, więc będzie ok. No, wczorajszy dzień mega przykry. Bardzo mi przykro nadal i w sumie realizujcie marzenia swoje jak najszybciej. Od razu jak macie to, róbcie to. Nie odkładajcie niczego na za 5 lat, jak będę coś tam. Bo może nas nie być po prostu. Możemy nie zdążyć. No, to tym akcentem zapraszam na kawę i do usłyszenia za jakiś czas. Klucze oddane. Bardzo fajny kemping. Bardzo drogi kemping. No dobra. To teraz kieruję się dalej. No i dzisiaj docieram. Zobaczymy po jakich przygodach. Ale dziś docieram do znajomych, którzy kamperują. No, zobaczymy. Mam do przejechania 470 km. Jak to zejdzie, okaże się. Fajnie by było, gdyby za bardzo nie padało. Ale jak będzie padać, to trudno, też nic nie zrobię. Nie wiem, jaka część tej drogi jest, jakimi drogami przebiega. Czy to są jakieś szybkie drogi, czy jakieś przebudowywane. Nie mam pojęcia. Wczoraj zauważyłem, że nagrywając, tak chyba dość nisko trzymam kask, kamerę i pokazuje mi znowu za dużo zegarów. No trudno. Zebranie jeszcze trwa, ale poprosiłem o krzyżyk na drogę, abym mógł już jechać, bo muszę dzisiaj pokonać 470 km, to znaczy w tej chwili już 450, a też nie za bardzo mogę przewidzieć, jaka będzie pogoda. No, widać różne takie fronty, chmury. Ile z tego się rozwinie do deszczu, nie mam pojęcia. Może nic, a może wszystko. A też jak będzie padać, to nie chciałbym, chciałbym jechać może jak najbezpieczniej, żeby być ostrożnym. No, kemping bardzo, bardzo fajny, jak już mówiłem. Piękne widoki, czyściutko. Dziś chmurki na horyzoncie również wyglądają nie za ciekawie. Coś pewnie z tego wyniknie. Nie wiem do końca, jak ta droga prowadzi, czy cały czas prosto, ale tak jakby się tam przecierało.
Ale tak jak powiedziałem, nie jestem pewien, czy tam konkretnie jadę. Jestem w Obdal, podjechałem do Remy i kupiłem sobie owoce, no i drożdżóweczki też. I śniadanie chciałem zjeść sobie w drodze. No właśnie, zjadłem takie późne, bo 12:51 jest. Jadę dalej. Jest 18 stopni tutaj. Bardzo szybko temperatura spadła. Nie wiem, czy to przez kwestię doliny, czy to, że cały czas do góry jadę. No, zrobiło się bardzo zimno. Musiałem się zatrzymać i ubrać kurtkę, bo też zaczęło padać. No to raczej taki przelotny deszcz, bo niby chmury są, ale to nie jest jakoś tak mocno zaciągnięte. Jest dużo takich poszarpanych chmur. No i to tak trochę będzie padać, trochę nie. Tu jest teren bardzo górzysty i może dlatego teraz ta temperatura tak spadła. Albo jeszcze z innego powodu. Coś tam widziałem, taką tabliczkę ze słowem podobnym do glacier. Ciekaw jestem, czy to ma coś wspólnego. Może tutaj jest jakiś szlak do jakiegoś lodowca. No, ale temperatura w tej chwili 16 stopni i zdrowo wieje. Zdrowo. Co pewnie słychać w mikrofonie. Ale wiatr jest potworny. Głowę urywa. Muszę jechać lekko bokiem, bo są takie porywy. No, tutaj z tych gór pociska. Ale temperatura idzie w górę, jest już 17 stopni, a przez moment było 14. Kolejna kraina. Z mapy wynika, że muszę ominąć cały ten tutaj pas górski, cały łańcuch. I za tym pasem będę jechał w prawo, czyli na zachód. Już w kierunku Parku Narodowego. Swoją drogą na mapie ten kawałek drogi, który prowadzi wzdłuż tego pasma górskiego, które będę omijał, chyba, jeśli dobrze myślę, że będę to omijał, to ten kawałek ma jeszcze 40 km. No, taki tam rzut słoniem, albo nawet 2. Tam coś stoi, cytując klasyka. Tam na górze coś jest.
Ależ przepięknie poprowadzona droga. Piękne lasy, góry, potok, ogromny potok górski płynący po mojej lewej stronie. No przepięknie po prostu, przepięknie. No i asfalt, wiewiórka. Ale jej się udało. Będzie to widać. Nieźle. O, patrzcie tą rzekę. Potok. Mam nadzieję, że widać ten kolor. Przed chwilą mijałem pana celującego laserkiem w tych szybszych niż przepisy. Ale jazda. Zobaczcie. I akurat słońce świeci w tym miejscu. Jeszcze woda jest taka turkusowa. I ta ulewa. Ja też pewnie z tej ulewy skorzystam. No, widać. No i mnie też się trafiło. Zostało mi w sumie niecałe 140 km do tego parkingu, na którym spotkam Kubę z żoną. Na razie pogoda całkiem łaskawa. Jeśli moglibyśmy nadać cechy osobowe czemuś takiemu jak zjawiska atmosferyczne. Ja chyba tam jadę. Gdzieś tam, gdzie ten deszcz pada. Ale wygląda to niesamowicie. I zaczyna padać właśnie. W tym miejscu. Ale jazda.
tu jest fragment zupełnie suchy, ale przede mną już nawet widać, w którym miejscu pada deszcz. Zaraz wjadę w ten deszcz. Ja cię kręcę. Oj. No, będzie zimno. Te tunele są zjawiskowe. Po kilka kilometrów wydrążone przez górę, oświetlone. Dobra, tu się muszę skupić bardzo, bo jest trochę zakrętasów, takich 180. Coś przepięknego. Ten wodospad kolejny. Niesamowite widoki, niesamowite. Zatyka, po prostu zatyka to, co widać. I tęcza. No widzicie, czasem deszcz, czasem słońce. I teraz można się podsuszyć, bo pewnie za chwilę znowu będzie deszcz. Ale czad jest, po prostu czad. Nie z tej ziemi. O, jak pięknie. To, co widać przede mną, to jest to, gdzie dzisiaj będę nocował, w takim otoczeniu. Fajnie, co? Nie mogę uwierzyć, po prostu. Nie mogę uwierzyć. Chyba będzie to najlepsza zmiana planów, jakiej dokonałem. Ciekaw jestem, czy coś się przebije. Nie mogę. Wygląda spektakularnie. Kawa będzie tutaj smakować jak nigdzie. Pięknie pachnie. Jakiś wodospad tutaj, czy elektrownia mała? Elektrownia wodna.
czuję, że będzie pięknie. Olden Gitry 10,5. W krainie troli. Wow. Niesamowicie tutaj pachnie. Ojej. Muszki, robaczki. Kolor wody. Nie mogę. No nie mogę, to jest gdzieś tutaj. Hold the button. Mam nadzieję, że im bateria nie siądzie. O kurde. Jeszcze jakiś tunel. Wow. Wow. Wow! To jest lodowiec? Ale ciemnica, Ale ciemnica. Nieźle. To się nie dzieje.
się po prostu nie dzieje. No, to jestem już rozbity. Brzmi to dziwnie. Jestem na pewnym miejscu, które za chwilę Wam pokażę. I to jest miejscówka, która kładzie na łopatki wszystkie dotychczasowe miejscówki. Chyba zostanę tutaj jeden dzień dłużej, tak mi się wydaje. Przyjechałem tutaj celowo, aby spotkać Kubę i Olę z dzieciakami. Ludzi, których znam tylko z telewizji, ale wiem o nich bardzo dużo. Przyjechałem tutaj, aby spotkać ich w Norwegii. A to jest miejscówka. Uwaga! Tu jest lodowiec. Tutaj jest lodowiec i spływa woda i tu też spływa. Zobaczcie to. To jest w ogóle totalny odjazd. No, więc to było na tyle. Dzień dobry. Wiecie co, tu jest tak niesamowicie pięknie, że jednak zostaję tutaj jeszcze jeden dzień. Nie jadę dzisiaj nigdzie. Zrobię sobie taki dzień odpoczynku. Nie, może nie odpoczynku, bo nie jestem jakoś zmęczony. No ale zobaczcie, o wschodzie słońca te lodowce, ten jeden i drugi. No, jest przecudownie tu, więc sobie posiedzę, może gdzieś pójdę na jakiś szlak, nie wiem jeszcze, ale zrobię dzień wolnego, spróbuję coś nagrać i wrzucić później. No, a jutro ruszę w kierunku Oslo, Arendal, też z przerwą gdzieś w trakcie, żeby Arendal być 10, czyli w sobotę. No, to jeszcze pokażę Wam panoramę. Jeszcze raz. I tutaj ta woda z lodowca wypływa do tego tego jeziora o niesamowitym kolorze. Pa, pa!